Cześć! Ostatnio przeglądając AliExpress rzuciło mi się w oczy ciekawe urządzenie. Jest to bezprzewodowy transmitter HDMI o niewielkich rozmiarach. Pamiętam, że jeszcze kilka lat temu takie rozwiązania były nie dość, że bardzo drogie, to jeszcze gabaryty tych urządzeń nie zachęcały, aby stosować je jako zamiennik połączenia przewodowego tam, gdzie byłoby to konieczne. Dlatego odbiorcą takich urządzeń przeważnie był klient biznesowy, np. w salach konferencyjnych, hotelach, uczelniach i tym podobnych. Stwierdziłem, że aktualna cena 140 zł za taki bezprzewodowy transmitter HDMI nie jest wygórowana i będzie bardzo przydatnym narzędziem w wielu domowych zastosowaniach, a pomysłów na ten sprzęt w mojej głowie pojawiło się wiele. Ja zamierzam wykorzystać to do połączenia konsoli do grania, które znajdują się w pokojach dzieci, podłączone do monitorów komputerowych, aby okazjonalnie pograć sobie na dużym telewizorze w salonie bez konieczności ich przenoszenia. Myślę, że może się to udać, ponieważ mój dom zbudowany jest w drewnianej konstrukcji szkieletowej, więc nie mam betonowych ścian i stropu, które mogłyby znacznie tłumić sygnał zarówno transmisji obrazu, jak i bezprzewodowych padów do grania. Zaraz sobie to wszystko sprawdzimy. Przy okazji tego filmu zachęcam Was do zajrzenia do opisu, ponieważ znajdziecie tam kody rabatowe na zakupy z AliExpress z okazji kwietniowej kampanii promocyjnej. Kody obejmują prawie wszystkie produkty za wyjątkiem telefonów komórkowych i są ważne do 5 lipca tego roku, a wysokość zniżek wynosi od $2 do nawet 50 w zależności od kwoty zamówienia. Zestaw składa się z nadajnika i odbiornika. Urządzenia są niewielkie. Wyglądają jak taki większy pendrive. Nadajnik oznaczony jest ikoną laptopa i opisany jako transmitter, natomiast odbiornik oznaczony jest ikoną telewizora, opisany jako receiver. Pod zaślepką mamy wtyk HDMI. Według informacji zawartych w ofercie, transmitter może działać również z różnymi adapterami standardu HDMI. Na obudowie umieszczony jest jeszcze przycisk funkcyjny służący do parowania, przełączania i resetowania. Z boku obudowy umieszczone są gniazda zasilania w standardzie USB-C. Do zestawu dołączone są również kable zasilające o długości 80 cm. Producent deklaruje też, że jeden odbiornik może działać z maksymalnie 8 nadajnikami, więc tutaj poszerza nam się znacznie funkcjonalność tego rozwiązania. Ja zakupiłem sobie dodatkowy nadajnik za 80 zł, więc sprawdzimy to sobie z 2 źródłami sygnału HDMI. W zestawie mamy instrukcję w języku chińskim i oczywiście angielskim. Na początek trzeba sparować odbiornik z nadajnikiem. Po pierwszym podłączeniu odbiornika do monitora, telewizora lub rzutnika na ekranie pojawia się informacja o braku połączenia z nadajnikiem. Aby uruchomić tryb parowania, w odbiorniku wciskamy na 2 sekundy przycisk funkcyjny i pojawi nam się taka plansza. Następnie w nadajniku, który do pierwszego testu podpiąłem do wyjścia HDMI w moim laptopie, wciskamy również przycisk funkcyjny na około 5 sekund. Na ekranie monitora pojawi się informacja o parowaniu i po chwili możemy cieszyć się transmisją obrazu bez kabla. Wszystko działa bez problemów, nie zauważyłem jakichś opóźnień. Zobaczcie sami, jak to wygląda w trybie powielonego ekranu. Mamy tu niewielką odległość, zaledwie kilkudziesięciu centymetrów, więc może być to niemiarodajne. Dlatego postanowiłem sprawdzić transmisję pomiędzy 2 najdalej oddalonymi od siebie urządzeniami w domu. Nadajnik podłączyłem do konsoli Xbox 360 umieszczonej na poddaszu, a odbiornik do telewizora w salonie na parterze. Odległość między nimi to około 10 metrów w linii prostej. Przeszkodą są ściany z karton gipsu i strop w konstrukcji drewnianej szkieletowej, czyli od góry panele podłogowe, płyta USB 18 mm na legarach 15 na 10 cm rozstawionych co około 50 cm. 15 cm wełny mineralnej i od strony parteru na suficie płyty karton gips. Producent deklaruje zasięg transmisji do 50 metrów na przestrzeni otwartej, a w pomieszczeniach bez barier typu ściany, strop, meble do 30 metrów. Więc wierzę, że to się może udać. No i udało się. Zarówno transmisja obrazu z dźwiękiem, jak i połączenie pada powiodło się. Pozostało tylko sprawdzić, czy da się grać i szczerze nie zauważyłem jakiegoś nieakceptowalnego opóźnienia. Możecie sami zobaczyć, jak wygląda reakcja kierownicy w grze do ruchu gałki w gamepadzie.
Konsola Wii U, która jest obok tego Xboxa, również działa z transmiterem bez problemu, ale niestety na takiej dużej odległości gamepad zrywał połączenie. Ostatnią konsolą, na której zależało mi najbardziej, abym mógł pograć na telewizorze w salonie, była PlayStation 4, która znajduje się w pokoju córki. Jej lokalizacja ma 3-krotnie mniejszą odległość od telewizora w porównaniu z Xboxem i Wii U, więc teoretycznie nie powinno być najmniejszego problemu, ale z jakiegoś powodu, pomimo bezproblemowego połączenia nadajnika z odbiornikiem, nadajnik nie wykrywał źródła obrazu. Po wielu próbach okazało się, że dostęp do gniazda HDMI w PlayStation 4 jest ograniczony ramką i nadajnik nie wchodzi do końca w gniazdo ze względu na swoją szerokość. Rozwiązaniem tego problemu byłby krótki przedłużacz HDMI, który sobie zapewne dokupię. Kolejnym testem był zasięg transmisji. Odbiornik podłączyłem do monitora w garażu, a nadajnik podłączyłem do laptopa. Mój garaż blaszany jest swoistą klatką Faradaya, więc będzie to test w trudnych warunkach. W garażu mam bardzo słaby zasięg telefonii komórkowej, a w niektórych miejscach w ogóle zanika. To samo jest z siecią domowego Wi-Fi, która przed drzwiami garażu jest w pełni akceptowalna, natomiast wewnątrz praktycznie znika. W laptopie włączyłem kamerkę, do której na palcach będę pokazywał każde 10 metrów odległości od odbiornika. Według deklaracji producenta połączenie pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem odbywa się w paśmie 5 GHz. Popatrzcie. Started to learn to fly. You see shadow. Oh. Don't stay aloft. Po 30 metrach transmisja zaczęła wyraźnie zrywać, ale połączenie było zachowane do samego końca, czyli aż do 50 metrów. Więc uważam to za duży atut. Ostatnim testem będzie sprawdzenie działania dwóch nadajników. W tym celu jeden nadajnik podłączyłem do laptopa, a drugi do Xboxa. Oczywiście parowanie drugiego nadajnika odbywa się w ten sam sposób, jak pokazałem na początku. Aby przełączać się pomiędzy źródłami, należy na krótko nacisnąć przycisk funkcyjny na nadajniku. Działa to w ten sposób, że jedno wciśnięcie uruchamia transmisję, a drugie wciśnięcie przycisku zwalnia kolejkę dla kolejnego urządzenia. Wtedy na drugim nadajniku należy wcisnąć przycisk funkcyjny i teraz to on transmituje, dopóki nie zwolni kolejki ponownym wciśnięciem przycisku. Rozwiązanie bardzo praktyczne i logiczne. Dla przykładu, na konferencji jest kilku prelegentów, każdy z własnym laptopem do wyświetlania prezentacji i podłączonym nadajnikiem. Odbiornik podłączony do rzutnika. Dzięki temu rozwiązaniu nie powstanie chaos i przypadkowe przełączanie źródeł. Każdy musi świadomie zwolnić dostęp dla następnego prelegenta, który chce zacząć transmisję obrazu ze swojego laptopa. Gdzie taki transmitter może znaleźć jeszcze zastosowanie? Na pewno wszędzie tam, gdzie z pewnych względów będzie ciężko lub niezbyt estetycznie zastosować połączenie kablowe. Jeżeli nie chcecie, aby spod telewizora zwisał pęk kabli łączących np. tuner satelitarny czy kablówki, TV Boxa, konsoli do gier. Idealnie sprawdzi się do połączenia źródła obrazu z projektorem lub połączenia z rejestratorem do kamer monitoringu, gdzie często taki rejestrator jest schowany w jakimś technicznym pomieszczeniu, a dzięki temu będziecie mogli na telewizorze w salonie przeglądać zapisane nagrania lub obserwować na żywo otoczenie swojego domu. Jak macie jakieś ciekawe pomysły, do czego można jeszcze wykorzystać taki transmitter, to napiszcie w komentarzu. W trakcie testów zauważyłem zupełnie przypadkiem pewne ograniczenie tego urządzenia. Brat wpadł do garażu na partyjkę FIFA na Xboxie w trakcie testowania przeze mnie tego transmitera. Graliśmy w nią przez transmitter. Wszystko wydawało się ok, dopóki nie przełączyłem z powrotem na połączenie kablowe.
Okazuje się, że transmitter prawdopodobnie ma ograniczenie przesyłania obrazu do 30 klatek na sekundę, ponieważ obraz po kablu wydawał się płynniejszy, a z informacji, które udało mi się znaleźć, to FIFA 14 na Xbox 360 działa w 60 klatkach na sekundę. Podsumowując, uważam zakup za udany. Jestem mile zaskoczony łatwością konfiguracji i bezproblemowym działaniem. Pozostaje mi tylko dokupić krótki przedłużacz HDMI do PlayStation 4, żeby w końcu ograć długo odkładane w kąt The Last of Us. Dobrym pomysłem w moim przypadku będzie zastosowanie rozdzielacza HDMI, aby nie było konieczności odłączania kabla HDMI od monitora córki w celu podłączenia transmitera. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem takiego transmitera, to link do oferty umieszczam pod filmem. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć!